Mam nadzieję, że nic się tu nie rozwali. Nie wiem, czy tu się to zawala. To nie jest dobry pomysł. To jest czaszka wbita. Cześć, witajcie na kanale Biegam po Wsi. Dzisiaj pokażemy Wam takie piękne miejsce. Jest to klasycystyczny, barokowy właściwie, neoklasycystyczny pałac. Tu mamy taką... dwór tak naprawdę. Dwór z zabudowaniami gospodarczymi, ale co jest najciekawsze, tak naprawdę on w roku 1945 został zupełnie zniszczony. Nic praktycznie z niego wtedy nie zostało. Został odbudowany, no i w 1954 roku został odbudowany, przerobiony na państwowe gospodarstwo rolne, czyli wcielone, zagrabione przez państwo polskie. Wcześniej należał do prywatnego właściciela. Jak już zobaczycie, nie ma tutaj już dachu. Drzewa wyrosły tak naprawdę z środka tego dworku. Jest zima. Możecie zaobserwować tutaj charakterystyczną fakturę na tym budynku, która jeszcze ocalała tak naprawdę. Całkiem możliwe, że te części tutaj są takie jak przed zniszczeniem tego pałacu, kiedy należał do niejakiego Frankensteina. Zobaczcie, tutaj te okiennice i te drzewo wychodzące. Tu na dole zamurowane są pewne okna, ale przypuszczam, że one były niepotrzebne dla państwowego gospodarstwa rolnego. Podejdźmy sobie bliżej. Zobaczcie, jak wszystko tu śnieg troszkę zniszczył. Te ruiny przypominają mi troszeczkę pałac w Pniowie. Bardzo podobny sposób to wygląda. Niemniej jednak są bardzo, bardzo niebezpieczne. Mam nadzieję, że za chwilę tutaj Ola podejdzie. Nie wiem, gdzie ona jest, a chciałbym mimo wszystko z nią to eksplorować. Podejdziemy sobie tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj te drzewo takie... Nie wiem, czy ono nie jest chore po prostu, dlatego tak wygląda. Przejdziemy sobie tu. I jesteśmy w środku tego. Dobrze, że nie ma dachu tak naprawdę, bo nie musimy się bać, że nam coś spadnie. Będziemy tylko musieli uważać na to, żeby pod ścianami nam tu żadna cegła nie spadła. Wejdziemy sobie do środka. Popatrzcie, jak tutaj przyroda już zabrała pewne elementy. Właściwie cały ten pałac, dworek zostaje zabrany. Tu mamy te okno, które zostało zamurowane z tamtej strony, żeśmy je widzieli. A tam mamy gospodarcze po prostu miejsce. Podejdziemy oczywiście sobie tam. Mam nadzieję, że jest to otwarte, aczkolwiek wygląda bardzo niebezpiecznie. Dobra, przejdźmy sobie tutaj po tych cegłach. Mam nadzieję, że nic tu nie spadnie nam na głowę. O, a tu jest Ola. Robi już jeszcze z zewnątrz. Siema. No wszedłem przez okno. No. Ja może też wejdę oknem. Przejdziemy sobie tutaj. No jak widzicie, są to ruiny, ale zobaczcie, ile tam jest jemioły. Dużo osób może się tutaj całować w święta pod jemiołą. Zobaczcie tutaj. No nie jest tak, że liczę tutaj na jakieś przedmioty, które bym znalazł. Chyba że Ola może coś tam znajdzie. Na razie widzę mnóstwo cegieł i charakterystyczne łuki, które no, styl budowania gdzieś w 1799 bodajże był budowany ten pałac. Oczywiście średnio jesteśmy przygotowani tutaj do tego, aczkolwiek jest to niedaleko nas ten dworek, żeby się tego nie poślizgnąć. Chociaż byłoby to mega atrakcyjne. Ale to jest, widzisz, to Tak?
jest tak jakby część coś remontowana. Ja nie wiem, czy to jest, nie jest od tego czasu. W 54 chyba PGR tutaj przejął właśnie, to. właśnie o tym mówiłem I dokładnie. to tak widać, że już te cegły takie świeższe, zresztą tutaj też. Tak, To jest na przykład stara cegła, ale to nie. to były dobudowane pewne rzeczy No i po typowo prostu. taka zaprawa piaskowa, że to się Tak. wiesz, wszystko kruszy, bo to taka bida, no. Bo rozkradzione Na było. pewno. Dobra, przejdźmy sobie tutaj jeszcze w tym kierunku. Zobaczcie, tutaj jakieś takie pomieszczenia są. Nawet gdzieś tam, gdzie niegdzie widać fakturę ścian, farby. Tutaj widać puszki, więc na pewno w tym budynku była elektryczność. Przejdziemy sobie tutaj gdzieś jeszcze. O, tu jest chyba przedpokój, bo mamy oryginalne drewno. Zobaczcie, to jest oryginalne drewno. Oryginalne drewno, które zostało jeszcze z dawnych czasów. No być może w 45. To mamy parapet i jeszcze tam zarys okien. Tu było wejście po prostu. Zobaczcie tam jeszcze są ślady po farbie i nie odpadły, mimo tego zniszczenia i tylu lat, to nie odpadło to wszystko. Tu było wejście zapewne na salony, tędy się wchodziło. Potem wam pokażę oczywiście, jaki jest przód tego pałacu, tego dworku. O, tam jeszcze okno w ogóle się ostało. Tu jakiś garnek. Pokażę wam go. Garnek jakiś stary. Ale on jest tak bardzo stary, że całkiem możliwe, że jest z czasów PGR-u po prostu. Tak to przynajmniej wygląda. Być może akurat te tutaj okna, drzwi były z piwnicy, a to wszystko było wyżej. Albo to jest pierwsze piętro, a piwnica została już zupełnie zawalona. Trzeba uważać, żeby nigdzie tam nie wpaść. Zobaczcie tutaj, ale to wygląda. Tu jest takie przejście. Wow, tam nawet mamy coś jeszcze zachowanego. Lada moment to runie, bo kapie z tego woda. Ale jeszcze mamy sufit, tu mamy jeszcze farbę. Jakieś elementy. Tutaj ta deska spadła, to jest bardzo niebezpieczne. A tu okno, okiennica. Już oczywiście bez szyb, ale zobaczcie, to jeszcze wszystko jest zachowane. Zachowane. No powiem wam, podoba mi się to. I tam słońce gdzieś w oddali. Fajnie to wygląda, naprawdę. Oby to nie spadło. Przejdziemy sobie tutaj. Naokoło wszystko jest zarośnięte. Spróbuję tam przejść. Nie wiem, czy dam radę. Może się złapie tego. O Jezu, się wszystko załamało. Bo jest to wysuszone. Przejdę tutaj. Mam nadzieję, że nic tu na mnie nie spadnie. Bo byłoby źle, gdyby spadło. Nie mam ani kasku, ani niczego. Przejdźmy sobie tutaj. O, ja tutaj widzę. Tu są część piwnicy, bo jest to obszar, który jest dosyć niżej niż reszta. Więc być może była to piwnica. Spróbuję jakoś przejść tędy. Mam nadzieję, że nic się tu nie rozwali. O. Nie wiem, czy tu się to zawala. To nie jest dobry pomysł. Może powinienem gdzie indziej iść. Nie tędy. Ale chciałbym wam to pokazać z każdej strony. O kurde. O, przejdę tędy. O. Wszędzie widać cegły na ziemi, więc najprawdopodobniej one spadają co jakiś czas. Zresztą widzieliście, że jest to dosyć niebezpieczne. Czego bym nie dotknął, to spada. A jak już wspomniałem, nie mamy kasków, więc musimy bardzo, ale to bardzo uważać. Co to tutaj jest? Wow! Łocie panie! Co to jest? To jest czaszka wbita. Wow! Co to jest za zwierzę? Ta czaszka jest nabita tutaj. Zobaczcie. To jest jakaś czaszka. Ale jak ona jest przymocowana tam do tego?
A, założona tu jest na takiej okiennicy jakby. Co to jest za zwierzę? Co to jest za czaszka? Uzębienie? Może jakaś koza? To wygląda jak koza, ale nie ma rogów. To może to nie jest koza. Zęby, uzębienie wygląda jakby to był raczej nie drapieżnik, tylko jakiś roślinożerny. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Popatrzę, czy przypadkiem nie ma tu innych jeszcze takich dziwnych przedmiotów, ale jestem mocno zaskoczony. Dziwne to jest. Dobra, wyjdę tędy, spróbuję tędy wyjść. Mam nadzieję, że nic tu nie poruszę. Naokoło jest piękny park. Naprawdę piękny. Mam nadzieję, że tutaj nic mi nie spadnie na głowę. Przejdę sobie tędy. Oj, tu jest bardzo miękko. Jest bardzo miękko. Dziwnie tak jakby były tutaj bagna. Zresztą po roślinności wygląda to tak, jakby faktycznie były tu bagna wokół. Zrobiły się takie. Tutaj już pęknięte wszystko jest. A co to tutaj jest? Za schowek. Przyjdziemy sobie tutaj. Nie chcę tak ruszać tym drzewem, bo to drzewo obija się o ścianę i wtedy może jakaś cegła spaść. Nie chciałbym tego, ale tutaj jest coś takiego. O. Co tam? To jest po prostu okno zamurowane. Ale nie wiem, co tam jest. Dziwny zapach. Ale nie przyjemny. Przyjemny nawet. Takiej roślinności jakby. Przejdźmy sobie tędy. Zobaczmy tu. Chyba naokoło jednak mimo wszystko przejdę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. O, przejdę sobie tutaj. Szkoda, bardzo mi straszy to wszystko. Bo nie wiem, po czym chodzę. Przypadkiem tu nie są jakieś bagna. A blisko ścian chodzić, znowu boję się, że te drzewa, jak je poruszę, to spadnie po prostu jakaś cegła nam na głowę. Czego na pewno nikt z nas by nie chciał. A te drzewa utrudniają przechadzanie się wokół tej budowli. Opuszczonej, co prawda. Ale jakże pięknej. Zobaczcie, tam jeszcze pozostałości po śniegu. Tu jakieś zamurowania. Najprawdopodobniej to powstało mimo wszystko za czasów PGR-u, który tutaj funkcjonował. O, tam Ola jest. Trzeba uważać na te drzewa, bo jak one są blisko, to może jakaś cegła spaść po prostu. No tak. Na razie jestem na zewnątrz, No, ale czytałam, tak? że w ogóle latem to tutaj nie ma szans w ogóle wejść. Znaczy, szanse są, ale ciężko. Czyli dobrze, że jesteśmy teraz. Tak, bo no, jednak mimo wszystko zimie łatwiej. No, jeszcze, no, że bezśnieżnie jest, bo tak też było trudno. Ale zobacz, tak blisko nas, a myśmy tutaj nigdy nie byli, nie? No nigdy. Czekaj. No ale są pewne obiekty, które wymagają rzeczywiście odpowiedniej pory roku. I dojrzałości do pewnych decyzji. Wiesz. No. Patrzcie, nie mogę się teraz przedrzeć przez to, bo tutaj roślinność strasznie chroni to wszystko. Czekaj, zrobię sobie film, ten- jak się przedzierasz. Dobra. No, zobaczymy. Może Siema. będzie śmiesznie. O, będzie na pewno. Bo ja chciałem tak naprawdę pokazać te wejście główne, gdzie teraz stoisz tutaj na tym, a tutaj pęka. I tak naprawdę te wszystkie cegły są tak bardzo zniekształcone i zniszczone, że całkiem możliwe, że tu że mogłoby się to rozwalić. Wystarczyłoby klepnąć w to po prostu. Ale co jest najważniejsze? Tu mamy wejście do tego dworku. Ale u góry mamy, ponoć to ma symbolizować gołąbka i jest data 1954, bo w 1954 roku został on skrzętnie odbudowany
wyremontowany. No i właśnie tam ponoć ma być gołąbek w tym Trzeba by się cofnąć chyba godle. dalej. Ale w każdym razie mamy to. Myślałem, że to się jeszcze nie zachowało, ale jest. I te cegówki, które w każdy film mogą spaść. Obiekt jest naprawdę niebezpieczny, ponieważ taka cegła jak spadnie z wysoka, no to jeżeli się nie ma kasku, to jest całkiem możliwe, że śmierć. Zobaczcie, jak pięknie wyprofilowane są te boki, jak filary. Wejdziemy sobie tędy. I tutaj już byliśmy w tym miejscu. Zobaczcie, nawet się zmienił w ogóle dźwięk, głos. Ładne to wejście musiało być. I idziemy do przodu, rozglądając się na boki. Troszeczkę to jest tak wysunięte te wejście. Na salony najprawdopodobniej wchodziło się wchodząc głębiej po prostu. Zobaczcie, jak to wygląda. Niesamowicie. Dobrze, wyjdę tędy. Może tym bokiem wyjdę teraz. Ale sam obiekt nie jest zniszczony na tyle, żeby na przykład był popisany czymś, czy coś takiego. Tam u góry w ogóle chyba lampy były w tym takim drewienku. No ale to są już czasy naprawdę zamierzchłe. Jeszcze jak widzicie, na ziemi jest wszystko ubite przez śnieg. I co tam, Olu? No, tak patrzę, że kurczę, w latach 50. wybudowany dom, znaczy pałac odbudowany i nie był w stanie przetrwać, a czasami kamienice stoją po 100 kilka lat i ja wiem, że remontowane, ogrzewane, ale wydaje mi się, że tak po tych cegłach i po tej zaprawie to te nakłady były tutaj stosunkowo niewielkie. W tamtych Znaczy czasach oszczędne, wiele powiedzmy, rzeczy że się oszczędne. rozkradało tak naprawdę, bo jeżeli było wszystko od państwa... Dlatego on No, kiepsko przetrwał. Chodziliśmy po ruinach, które mają po 200-300 lat i na przykład są lepiej zachowane. no on jest tylko z 1954. No tak, bo tak go trzeba datować. No tak, bo został bardzo w dużej mierze odbudowany. A wcześniej, no nie wiem, czy wcześniej w ogóle był podobny, czy oni skorzystali z jakichś ruin. Tego nie doczytałem. Wydaje mi się, że tak, no mimo wszystko. Ale wzorowali się na tych pałacach takich jak jest w Pniowie, że tu są po bokach te takie, widzicie? Zresztą w Pniowie on też był odbudowany częściowo, tak mi się wydaje. Jest to też tak, no wiesz, jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła. Zobacz, jakie tutaj było ogromne drzewo, które zostało przewalone. Tak. Bo tutaj jeszcze był park. I ten park był przepiękny. Teraz widać, stąd widać, że to jest taki gołąbek. Nie wiem, czy to przez te drzewa tak widać, ale mamy idealną sytuację, bo datę już wcześniej widzieliście, 1954, ale widać tam gołąbka. Kiedyś takie gołąbki symbolizowały, znaczy teraz do tej pory symbolizują pokój. Mimo wszystko te wszystkie rzeczy były przez komunę w ten sposób traktowane, że wszyscy chcą pokoju i tak dalej. Ale chcieli pokoju pod jednym sztandarem. No, to samo, co teraz pewne inne polityczne układy chcą zrobić. Ale to nie jest kanał polityczny, więc nie będziemy nic tutaj mówić na ten temat. Ja w każdym razie idę w kierunku tych zabudowań gospodarczych. Jakieś meble w środku są. Wygląda to dosyć ciekawie, słuchajcie. Wow! Tego się tu nie spodziewałem. Zobaczcie. Tu mamy taki mebel. Taką wersalkę.
Tam są jakieś pomieszczenia w ogóle w środku. Dosyć to jest niebezpieczne i zniszczone, ale spróbujemy mimo wszystko tam wejść, bo zaczyna mi się to bardzo, bardzo podobać. Przejdziemy sobie tutaj. Z tej strony jest wejście normalnie. Dach jest bardzo zniszczony. Może w lepszej kondycji niż pałac sam, ale wygląda to dosyć dziwnie. Pozwólcie, że wezmę sobie lampę, ponieważ no trzeba to oświetlić wam. Różne takie rzeczy dźwigam. Większość rzeczy jest niepotrzebna, no ale tak to jest. Dobra, odpalimy sobie lampę i wejdźmy sobie do tego. Oj, tu jest bardzo niebezpiecznie. Tutaj mebel może był przyniesiony później. Wow! Zaraz tam sobie wejdziemy, ale najpierw zerknijmy tutaj, co tu mamy. Nie ma śladów jakiejś dewastacji, czyli mało osób tutaj tak naprawdę przychodzi, ale pięknie to wygląda, naprawdę pięknie. Wejdę tutaj, bo tu dosyć bezpiecznie jest wam pokazać, ale to wygląda. Wow! Naprawdę. Tutaj też w miarę bezpiecznie to wygląda, ale w tym miejscu musiały być raczej krowy. Raczej krowy. Zobaczmy. Tu mamy jakiś taki na wodę. Taki basen. Tu jakiś stary materiał z siedzenia. Mnóstwo cegieł. Ale raczej nie stąd nie odpadły. Tu mamy to żłoby. Podejdźmy sobie do tych żłobów, żeby wam pokazać. Tak to wygląda. Dużo szkła. Może coś w tych żłobach znajdziemy ciekawego. Czemu nie? Zobaczmy. Nic nie ma. A patrzcie tu. Tutaj jest taka drewniana jakaś gałąź, która być może do niej były poprzyczepiane zwierzęta, które były poustawiane tutaj i piły wodę bądź jadły pokarm dla zwierząt. Tu stara paczka, mnóstwo cegieł. Wow, co to jest? To musi być jakiś karmik chyba dla zwierząt. Ciekawe. Pierwszy raz takie coś widzę. Raczej nie śmietnisko. Tu mamy kolejne rzeczy. Może coś znajdziemy. Po farbie coś. Kolejne. Ten jest nawet dobrze zachowany. Więc tutaj faktycznie było coś do jedzenia dla krów. Być może woda. Być może jakieś siano powkładane. Raczej w tym była woda. Tak to wygląda. No i tutaj takie właśnie rzeczy. No wygląda to, powiem wam, naprawdę fajnie. Tu jakieś śmieci narzucane. Tam jeszcze jedno pomieszczenie jest. Tu kolejne rzeczy. Tu znów to samo. No, może Ela do mnie pisze. Zobaczcie, jak to wygląda. Trochę się to rozwala już, powiem wam. Tu woda jest na przykład. Chyba stąd ta woda kapie. I tędy się wjeżdżało do tego miejsca. Nie jest to teren raczej prywatny, aczkolwiek zawsze szanujemy tego typu miejsca.
Mnóstwo butelek. Zapalmy sobie. Tu też zwierzęta były, ale sobie zapalimy, żeby wam pokazać ten folwark. O, tak to wygląda. Jakieś słoiki. Tutaj też zamurowane, żeby się nie zniszczyło. Jakiś drut. Może coś na tym wisiało, na tym drucie. Płachta jakaś. I tutaj coś można zerknąć. A, to tam byliśmy. Zobaczcie, to tam byliśmy. To jest tamto. Ok. Przejdźmy sobie tutaj. I tutaj takie stare. Patrzcie to. Wow. No to jest znalezisko. No zobaczcie. No rewelacyjne. Ale przedmiot, ale artefakt. Tutaj był po prostu magazyn. Magazyn. Tak, stary, komunistyczny magazyn. Tutaj mamy po gwoździach przybite. Się co prawda rozleciało, ale jest magazyn. Ciekawe, jak to było drukowane, w jaki sposób. Wyjdziemy, tak? Przejdziemy sobie tutaj. Zobaczcie, studnia zabezpieczona, żeby nic nie wpadało, ale ja wam pokażę tą studnię mimo wszystko. Zobaczcie, jak ona wygląda. Da się coś tam zobaczyć. Jest woda, to na pewno. Coś tam rusza się. No coś tam się rusza w tej... O, dobra. Przejdźmy dalej. A tutaj były chyba takie wielkie garaże na sprzęt ciężki, tak mi się wydaje. Tak to wygląda. Tam już dach się mocno zawalił. Więc nie będziemy jakoś tam specjalnie podchodzić, bo jest to wyjątkowo niebezpieczne. Ale zobaczcie. Tu część dachu zawalona. Tutaj wszystko pognite. Przypuszczam, że ten sam los czeka i tą część niestety. Postaram się tędy przejść. Pokażę wam. Mam nadzieję, że to się tutaj nie rozwali. Będziemy bliżej tego dachu. Ja myślę, że tu się to nie rozwali, a będę wam mógł pokazać, jak to wygląda po prostu. Tu mocno już zniszczone, popękane, więc ta część już jest też bardzo ryzykowna i ona akurat może się zawalić, więc nie będziemy ryzykować. Idziemy dalej. Przejdziemy sobie tutaj. Nie wiem, gdzie jest Ola, niepokoję się troszeczkę, ale myślę, że jest bezpieczna. Światło pada, muszę sobie dać większą przesłonę, a mniejszą migawkę. I wtedy może mi się uda. O. Zdjęcia.
Trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia. Patrzcie, jakie krzesło. Wygląda, jakby stało tu kilka lat. Kilkadziesiąt lat.